Siema, z tej strony Papito. Miałem zacząć od jutra nagrywać vlogi, ale kolega Wuzej pożyczył mi właśnie swoją kamerkę i zacznę trochę od dziś. Właśnie jesteśmy po meczu o trzecie miejsce, w którym przegraliśmy z Michem i z Dychą. Dycha to jest obecny gracz NC, a Michu to jest obecny gracz Envy, ale tak naprawdę szuka swojego domku, żeby nie stracić tego swojego talentu i cały czas być w grze. Powiedział mi fajne jedno zdanie. Ja mówię, ale pensję dostajesz, Michu. Jakbym miał twoje lata, to byłoby git, ale jestem młody, głodnych sukcesów i ten zawodnik właśnie będzie odnosił sukcesy. Liczę na to bardzo mocno. Tu mamy głównego admina, który operuje serwery. Dzień dobry. Siema gruby. Siemano. Jak tam? Dobrze. Dobrze? W porządku. Fajnie. Jak oceniasz przygodę Zago? Fajnie, wiesz, spoko. Długa, fajna. Bardzo fizycznie tam działają, bardzo, nie? Dobrze działają. No i fizycznie, i psychicznie. Wynikowo na początku było dobrze, później średnio, ale Gruby jest zadowolony z swojej przygody, to chyba był, nie wiem, z Furlanem chyba najdłużej grali w AGO. Jak słyszycie, wspomina to bardzo dobrze, całą swoją przygodę. Miałem chwilę przyjemność z nim grać 2 tygodnie i mogę powiedzieć, że Grubasek jest jednym z lepszych supportów, z jakim kiedykolwiek grałem. Dzięki, Jaro. Nie ma problemu, ziom. Didi jest organizatorem turnieju. Didi, czy będą kolejne edycje? Jeżeli sponsorów znajdziemy, to na pewno. Ale Snax powiedział właśnie, że chce tylko z tobą grać takie turnieje, więc mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze nie raz. Snax, słyszałem, że tylko ze mną chcesz grać takie turnieje, bo będzie kolejna edycja może. Tak powiedziałem, że tylko z tobą. BSNT, braci się nie traci. Musimy zrobić sobie takie tatuaże na pośladeczkach. U mnie zawiodło na pewno, że miałem 15 godzin przez ostatnie 2 tygodnie grania i moim głównym problemem jest, że nigdy nie gram iMapów i innych takich AWP mapów. Moim odwiecznym jakby takim przyjacielem jest Deathmatch. Potrafiłem go grać bardzo dużo, ale na stare lata, jeśli mam dać wam młodym graczom radę, wiecie co? Wszystko jest w głowie. Nie ma sensu grać godzinami deathmatcha i tak dalej. Lepiej sobie już skorzystać z jakiegoś psychologa. Tu jest mój były teammate. Ile razem graliśmy, ziom? Rok był. Dobrze wspominasz? Kiedyś mi powiedział, że z perspektywy czasu coś tam może żałować tej gry, że dalej nie gramy. Mi się grało bardzo dobrze. Było trochę awanturek, spinek, ale jeden cel jak zwykle wygrana. Misiu, gdzie dalej gramy? No nie wiem, coś się wymyśli, ale tak jak ci mówiłem, tęskniłem trochę. Się było to, że... Misia ostatnio poleciłem do Face. Ale się nie odezwali, także... W sumie się nie odezwali. Wzięli Twista. Dobry wybór, dobry na pewno. Twistem miałem przyjemność grać na FPL-u kilka razy. To jest chyba nawet lepsza wersja z Fiłego. Killer niesamowity, ale tutaj cały czas liczę na zioma, na entry fragera. Może jeszcze się odezwą. Siema. Cześć! Wiecie co? Gość tutaj od wczoraj jest i myślę, że powinniśmy tutaj ich zaprosić do środka na pewno, ale z tych, że są te sanitarne obostrzenia, to jest lipa, nie? No niestety, no ale chociaż za kat widzę. Ale dobrze mnie widzisz, czy nie? No tak trochę dziurkowany jesteś, ale widać. Mogę? Heja. Oczywiście. Pozdrawiam. Pozdrawiamy YouTube. Zdrówka, hej, hej. Ogólnie to jest taka moja pierwsza nagrywka. Wziąłem od Wuzeja kamerę i mówię, nagram. Miałem jutro jechać po swój taki sprzęt zakupić, bo chciałbym nagrywać takie daily vlogi z moich treningów, z moich wyczynów, jakichś tam trasek rowerowych, z maty trochę, z CS-a, z psem, bieganie, CS i tak dalej, i tak dalej. A teraz finalista tego turnieju ze mną, Killer, kolega Snaxa. Powiem Ci, że Cię chwali. Czemu? Jestem dobry. To mi się podoba. Młody powiedział, że trochę się stresuje, ale tutaj go nauczymy, żeby grubą rybą był i się nie wstydził jak większość naszych graczy w social mediach. Mam nadzieję, że Killer ogarnie trochę i będzie grał i heady strzela i będzie tam medialny trochę i będzie wiedział jak tą karierę poprowadzić. Jak prowadzi Mynio. Fajnie, w sumie jest taki rozważny, lubi sobie kombinować, czyli być w centrum, robić miejsce, więc bardzo się Bardziej podoba. gra ułożona, czy lubi też na freestylu jechać, na flow? W sumie on jest bardziej ułożony, a takiego freestylu to chyba Janusz lubi sobie wtrącić. I to jest połączenie combo. Zawsze mi się podobało, jak Neo też dowodził i w tym momencie, jak Neo już nie miał pomysłów, Snax przejmował, właśnie wjeżdżał ze swoimi pomysłami, burza mózgów była. Ty idziesz tu, ty tu rzucasz flesze, ty tu, tam, ty, pasza, wiesz, tu Neo, tu, wtas, tam, Kuben, to, tamtego i zawsze wychodziło i to mi się podoba. Mam nadzieję, że u Was też to będzie chodziło. Będzie top 1 w Polsce grać w tym roku, dostaniesz? Nie, staramy się. W trójce na pewno graczy był, a top 1? Zobaczymy. Snax był bardzo mocny w tym roku. Trzeba przyznać, formę miał równą. No i co, Kylaro? Powodzenia w finale, ziom. A ze mną Dominik.
Dominika podejrzewali o cheatowanie, ale ja w niego zawsze wierzyłem. On miał magiczne myszki. Jak to z tymi myszkami, gruby? No różnie. Teraz gram na Zyganie, także kabel jest fabryczny, więc nic nie muszę zmieniać. Zadowolony jestem. Kiedyś mi dał na turniej, aczkolwiek dał mojemu byłemu koledze. Komu? Chyba Filipowi. Neo bał się podłączyć i dał mi. Ja podłączyłem. Heady się działy, ale bardzo leciutka myszka, nie powiem jakiej firmy, ale jak chcesz do grubego się zgłaszajcie, on lubi majstrować. Okej, teraz pogadamy trochę o diecie. Ile kalorii gruby dziennie? Teraz nie liczę, wiesz, teraz szamię wszystko, jak leci. Okej, jakieś postanowienia do lata? Nie, ja to wiesz, takich długoterminowych to nie lubię, bo to niezdrowe dla głowy uważam, nie? I to mi się podoba, niezdrowe dla głowy. Kiedyś, wiesz co robiłem najgorzej? Od razu ketogeniczna dieta, wręcz taka zajeżdżałem się, bez sensu. Ale teraz step by step, powolutku wyrzucam jakieś śmieciowe produkty, żarcie i formę będę miał piekielną na 2021 gruby. Będziesz w szoku. Dobrze. Widziałbyś mnie na Fame MMA? Tak, bym chętnie oglądał. Ja oglądam ogólnie Też oglądam. Widziałbyś mnie z jakimś leszczem, czy dobrą walkę chciałbyś obejrzeć? dobrą walkę chciałbym obejrzeć. W sensie ja nie uważam, że tam jacyś lepsze są, nie? Okej. Ja jestem lepszy. No i dobrze. Nie, ale w CS-em muszę przyznać, gruby jest ten kozak. Już nie będę go chwalił, bo jeszcze obrośnie za bardzo w piórka. Tak, za dużo. Ale jeszcze raz powiem, naprawdę, koleś, który obsługuje granatami kolegę z drużyny, takiego się szanuje. Wiadomo, gwiazdorów trzeba szanować, ale tych ma najmniej widocznych, jak najbardziej. Dziękuję gruby za miłe słowa. bardzo. Hej, hej. Hej. Lecimy dalej. Pusiałka, pierwszego vloga nagrywam swojego w życiu. O, ale super. Jarek, mamy pytanie do ciebie. Będzie na kanale? O tak, Będzie, słucham. jak należy otwierać banana? O, Banany? Drugie pytanie, ja mam lepsze. Te czarne urywać trzeba na pewno. 100%, czarnego się nie je. No to Od góry czy od dołu tego banana? Od dołu. gdzie czarny? Od dołu. O! Wiecie co? Chyba do lepszej osoby nie trafiłem na tym turnieju. Co mogę się zapytać o to? Fusiałka. Co trzeba robić, żeby moje vlogi były piękne i żeby było dużo wyświetleń? Akurat myślę, że ty to wystarczy, że musisz na nich być i grać w CS. I nagrywałem. W ogóle nie wiem, czy moja starsza część jakiejś widowni i tak dalej, to jest dziewczyna, która w 1.6 grała i całą scenę zna nie jeden z tych wariatów, którzy grają w CS-a, co niedawno zaczęli. Tak. Ile lat grasz? 11. 11. To jest sporo. A ile przegranych godzin w 1.6? 5,5 tysiąca, nie chcę skłamać, około 5,5. W CSGO? 3,5 chyba. Nie Kropka. wiem, nie sprawdzałam tego przed tym Czyli vlogiem. tak czy siak, jak tyle godzin się ma, to heady trzeba kropić. Trzeba kropić. Lecę dalej kogoś łapać. Leć Hej. dalej. Siema ziom. To jest kolega, z którym prawdopodobnie w tym sezonie jeszcze spotkamy się na szosie. No, nieraz nie Ale na pewno nie na Zwifcie. Wuzej jest chętny. Ja, Wuzej, ty, kogo jeszcze bierzemy? Kto jeszcze jest jeżdżący? Furlan podobno, ale Furlan? mówił, że nie dałby rady, no bo Dobra, a jakie waty średnie? Tak na 50 km mało przewyższeń. 280 pod 300. Wiecie co? Mocny zawodnik, pozdrawiam. Co nagrywa? Co mój mówisz? Z kim gadasz? Pozdrów. Szanuj, pamiętaj. Michu! Tęskni? Czyli kocha, to mi się podoba. Znam to, a za kim? A teraz jestem z Dzikiem Snacksem. Siemaneczko. Jano, co zawiodło w tym turnieju? Za mało współpracy, następnym razem potrenujemy więcej, tak? Wingmanów pogramy. Warto było. Na pewno wingmany mają swoje jakby potencjał grania, ale jak się przygotuje na pewno jakieś tam zagrywki i tak dalej, bo takie granie z Jana tak zwanego to nie prowadzi dobrze. Wiemy jak jest. Wiecie co też zawiodło, już mówiłem. Moje 18 godzin, 15 w sumie. Snacks jest 80-godzinnym gościem, ale trzeba być dwóch równych gości na mapy, kropienie i jak następna edycja będzie, to pociśniemy ich, co? Pociśniemy. Ja też jakoś się super nie czułem tutaj. Mogło być lepiej. Nie wiem, jakoś tak nie czułem gry tu. No nie wiem, to może te laptopy. Mówisz? No, Możliwe, no takie życie i tak dalej. znaczy w domu mam machinę taką, wiesz, już samolot NASA, nie? No to jest co innego, jak się przejdzie na taki sprzęt. No i no nie chcę narzekać, ale mało trochę miejsca to dla takiego dzika jak ja wielkiego, że ledwo co tu się mieszczę w fotelu. Dokładnie, dobra. Musiałem siedzieć na skrawku. Jest jak jest, tłumaczą się tylko cioty. Więc Czyli Pasza mówi, że ma za mało godzin. przyjął za mało godzin. Wczoraj tak Marcinowi Gorzowi mówiłem. Tłumaczą się cioty. Następnym razem pójdzie lepiej, mam nadzieję, że następna edycja będzie. Następnym razem nie będziemy ciotami, tak? I tak dalej. Tu jest właśnie Jano. Halo, Moco. Dzień dobry. Tu jest Moco. Nowi gracze, Anymono. Mam nadzieję, że będą napitalać. Anonymo. Anonymo, Monomyno, Banomyno. Będą będzie. Wiecie co? Snacks będzie snajperem. Mocek, jaka twoja rola w drużynie gracza? Atmosfericz?
Aha, Nie. Jaka atmosfera? myślałem, że w grze. No w grze, jaka w Że grze. to nudziarz taki. Entry Deader. Lurkiera, bo Nie no, Entry Deader to nie może być. zależy od mapki, nie? Dobrze. Wiecie co mi się podoba w tym projekcie? Że jest 2 doświadczonych gości. 3 jakby było to już jest za dużo, 2 wystarczy, 3 młodziaków i można jechać i coś tam zdobywać. Dobra, Inocen, musisz powiedzieć jeszcze raz, jaka mi rola w drużynie, bo nie Lurker powiedziałeś. chyba, nie? Taki Lurker? Lurker myślę, no. Wiesz co ci radzę? Poglądać moje demo. Wiesz? Papi to był lurker dobry, ty, no. Ale czasem byłem takim lurkerem, co pierwszy ginął jako entry. Więc Lurker czasem źle zlurkuje, nie? czasem źle lurkuję, ale bywa w tej grze, jest wszystko możliwe. Pasza był takim lurkerem, że nawet zawupy zlurkował nieraz. Kielar, co masz? O Jezus Maria, ty, żarcie to jest moje... Pasibuska to zawsze tak dobrze, nie? Jadłem raz, ty. Serio? W Katowicach jedliśmy? Pasibusik dobry? W Katowicach, no. Ale wiesz co? Ja to bardziej lubię jak mięso śmierdzi takim dymem. Czym śmierdzi? Dymem takim, opalonym. Ja znam się na żarciu jak nikt inny. Nikt inny. Dobra, czekam aż Kelar otworzy i nie będę go peszczył jak będzie jadł, bo trochę jest wstydliwy, ale powiedziałem, że go tutaj trochę zmienimy. Musi nabrać wigoru takiego. Ale takich gości też nie warto też zmieniać, bo później wiadomo, wiecie, traci całą pokorę i tak dalej i później staje się dzikiem, totalnym. Ostatnie pytanie do Janusza, bo niedługo zbiera się do Krakowa. Musi przytulić swoją miłość. Kiedyś mam nadzieję, że na wesele ich zaprosi, ale na parapetówkę na pewno wpadnę, już zapraszam. Ale z nim tutaj drynić, to się marnie zawsze kończy. Głowa mocna. Widzicie, jakich rozmiarów jest. Ja szybko padam. Ale co zrobić? Warto pogadać i powspominać trochę. Najlepszy turniej, wspominasz. No, oczywiście major polski w Katowicach 2014. To było coś, co? Jarek, MVP byłeś? Bo byłem, to nie wiem jakim cudem w sumie, ale też będę do końca życia wspominał i powiem, że to szczęście w sumie. Ja tam nigdy nie byłem jakimś skillowym. Mam wrażenie, że znalazłem się w dobrym miejscu i o dobrym czasie. I tyle. Pasza napierdolałeś zawsze, co ty mówisz? No może trochę za skromny dla siebie jestem. Dobra. Najgorsza akcja, jaką wspominasz, masz wyrzuty sumienia Najgorsza? i byś zmienił. No. Ja wiem, a ciekawe czy się potwierdzi. W Katowicach? Nie, ogólnie. Czego żałujesz? Jakiej rund? No w Atlancie na pewno, na Kierbiego, no, klaczyk, no. Co tam, to co, no byłem w klaszu 1-2 chyba, albo 1-3, mogłem z Ace'a zrobić z klaczem 1-3, jakbym wygrał tą rundę, to prawdopodobnie byśmy wygrali cały turniej. Już zamykając to w 2 mapach, no szkoda, no. Łezka się uroniła, no, po tym turnieju, no, co tu oszukiwać. Więcej pamiętasz wygranych czy przegranych turniejów? No więcej pamiętam tych dobrych chwil niż gorszych, no. Fajnie było na pewno, mieć fajną ekipę. Dużo zabawy i no, czerpaliśmy z tego frajdę, tak? Jedno zastanawiam się pytanie i teraz Snacksowi zadam. Jakbyśmy wszyscy skorzystali z psychologa w odpowiednim momencie, myślisz, żebyśmy mogli dalej ciągnąć i odnosić sukcesy? Myślę, że tak. Do zrobienia było Do pogodzić się zrobienia, wszyscy jeszcze do raz? zrobienia, no. Nie wiem czy teraz, na pewno nie, ale Teraz nie, ale wtedy jak już w tym tak zaczęło momencie się, jakby był dobry jak psycholog, było wręczenie Mercedesa i od razu jakbyśmy następnego dnia skorzystali z psychologa, by poszło dobrze? myślę, że tak, jeśli każdy by się otworzył. Też jestem tego zdania. Klątwa Mercedesa trwa i trudno. Będzie trwała jeszcze wieczność, ale GG, lecimy dalej. Powodzenia, Snacks. Esa. Kelar to jest dobry, ja sobie nagrywam tutaj na jego fotelu, on w kucki je. Ten zawodnik mi się podoba. Dobry wybór, ustawił się. Ja bym go do pokoju jeszcze wziął. Kelar, proszę. Siadaj, nie może tak być. Siadaj. Smacznego, finał masz zaraz, ziom. A teraz szybkie kilka słów o podsumowaniu tego eventu. Wiecie co? Fajne było spotkać się z tymi wszystkimi chłopakami jeszcze raz, zobaczyć te twarze, pogadać co i jak na polskiej scenie, bo nie będę ukrywał, nie interesowałem się za mocno ostatnimi latami, ale od tego roku postanowiłem śledzić naszą scenę na bieżąco, dopingować, wspierać, pisać na Twitterach, w social mediach, promować naszą polską scenę. Przyda się może ktoś taki, takiego kogoś nie było. Więc Papi to swoje 3 grosze wtrąci i swoich tam może któregoś gdzieś tam wypchniemy. Fajnie, spotkałem się z Snacksem po 2 latach, pogadaliśmy, wyjaśniliśmy sobie niektóre sprawy. Jest sztama, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy z naszymi byłymi teammate'ami, pogadać, wyjaśnić sobie sprawy, nabić się wódeczki i innych rarytasów spróbować i do białego rana, jak po każdym wygranym turnieju, czas spędzaliśmy. Pójść do dobrej knajpy na dobrą szamkę i tyle. Jedyne co mi brakowało na tym turnieju to żarcia.
Ja muszę być doładowany, mieć paliwo cały czas, bo wtedy jak nie mam jedzonka, to się wyłączam i nie myślę, ale nie będę na to zwalał, bo miałem ze sobą jakieś pakunki, batony i tak dalej. Mniejsza o to, edycja 2x2 mają moje wsparcie, fajna bardzo inicjatywa. Chciałbym takich więcej i chciałbym więcej w takich przedsięwzięciach brać udział, ale fajnie było, jakbym dostawał te invite'y, bo kwalifikować się na taki turniej to nie jest łatwo. Więc mam nadzieję, że ze Snaksikiem będziemy pojawiać się częściej, aczkolwiek wiadomo, pewnie chciałby jakiegoś większego killera, ale to jest jedyny nasz tak czas, gdzie możemy się spotkać, właśnie wyjść z odrodzinki, parę headów strzelić, pośmiać się i nagrać kolejnego vloga. A sponsorem dzisiejszego vloga właśnie, wiecie kto jest? Bo właśnie mam jego kamerkę jeszcze i tak to powstanie Pasza Daily Vlog, tak to się nazywa? Tak, jeszcze będzie Pasza Climbing School. Pasza Climbing School. Wuzej pożyczył, dzięki Wuzej. Proszę bardzo. I z Wuzejem widzimy się kiedy? We wtorek na ścianie. Na ściance. Jakby ktoś chciał kiedyś przyjść, powspinać się, jakiś pro czy jakiś silver, zapraszamy. Jesteśmy otwarci i tak dalej, ale musisz później nas zabrać na dobre żarcie. Pozdrawiam.